Do silnika brakuje nam części, to dzisiaj zajmiemy się przodkiem. Zdejmujemy koła, a później całą resztę. Ważna uwaga, przy zbijaniu wąsa trzeba zbijać sam wąs, bo tutaj wystaje klin i on przeszkadza, żeby wybić to do dołu. Tak to wygląda po wyciągnięciu. Łożysko się rozpadło na części do wymiany. Tu się tylko klin wyciąga i to wszystko ze zwrotnicy wychodzi w dół. Drugi klin od drugiej. Myjemy, weryfikujemy, zobaczymy co będzie dalej. Przednia oś rozebrana. Wyciągnęliśmy tulejki. Troszkę inwazyjnie niestety trzeba z nimi walczyć, bo w środku jest próg. On nie pozwala nam ani wbić do środka, ani złapać za tą tulejkę, żeby ją wybić na zewnątrz. Do rozbabrania tych tulejek użyłem takiego pręta od przewracarki, po prostu zaostrzonego. Bardzo ładnie to wychodzi. Do założenia użyjemy ściągacza do tulei cylindrowych. I zanim zaczniecie w ogóle wciskać te tulejki, to sobie oszlifujcie tą krawędź, bo tutaj od pracy to się wszystko sklepuje i później te tulejki bardzo ciężko wchodzą. Tulejki też, pamiętajcie, że one mają tutaj nacięty taki krzyż z jednej strony, od góry już nie mają. To tym krzyżem dajemy do dołu, że po prostu smar, który wchodzi, to pod obciążeniem będzie się nam wciskał przez ten krzyż i będzie smarować tulejkę od dołu w miejscu pracy. Ja się zabieram za robotę, wciskam i zobaczymy się później. Tak mniej więcej wygląda wprasowywanie tej tulejki. Najgorzej jest tylko przycelować, a później już idzie. Także ja kręcę dalej. Tulejki mamy obie wprasowane, czyli czas na rozwiertak. Ustawiamy na mniej więcej grubość stworznia, czyli jakieś 55 mm. Rozwiercamy i będzie wchodzić. No proszę bardzo, robota zakończona, można powiedzieć. Stworzeń wchodzi, gładko się obraca, wszystko jest w porządku. Co do rozwiertaków, to nie szalejcie z tymi regulacjami. Po jednym obrocie góra, przejechać raz, drugi, trzeci, sprawdzić stworzeń, czy wchodzi i wtedy będzie idealnie. Bo tak to nastawicie za dużo, poharata wam całą panewkę i tą tulejkę i tyle z tego będzie. Jeszcze mam ciekawą przejściówkę do tego rozwiertaka. Tu mam klucz 36 na 3/4 cala. On wchodzi sobie idealnie, jak widać, na rozwiertak. Jako pokrętło z kolei mam nakrętkę przyspawaną do zwykłej rurki i działa. Do zobaczenia za chwilę. Zabierzemy się z kolei za zwrotniczki. Co do zwrotniczek, no to procedura wyglądać będzie podobnie, czyli oszlifujemy te krawędzie, ewentualne jakieś tam zadziorki od środka. Wprasujemy tulejki, tylko trzeba pamiętać, że one mają ten otworek już na kalemitkę i trzeba go po prostu zgrać z tym otworem, żeby później nie dowiercać dodatkowych niepotrzebnych otworów w tej tulejce. Dobra, ja oszlifowuję, wprasowuję i zobaczymy co będzie dalej. Tak to wygląda po oszlifowaniu. Zjechana krawędź, tam był zadziorek. Tego też zeszlifowałem. Tak, żeby było w miarę ładnie, gładko, równo. Ustawiamy tulejkę, wciskamy i będzie po problemie. No tutaj niestety trzeba zastosować dodatkową tulejkę, no bo niestety ogranicznik skrętu nam przeszkadza, żeby wcisnąć ją do końca. Także tulejka, dociskamy wszystko razem na gładziutko i kolejna. Jak widać, ja już tulejki wprasowałem. 3 otworki się zgadzają. Jeden niestety nie. Dlaczego się tak wydarzyło, że te właśnie ślady po wciskaniu są pod lekkim kątem.
A stało się dlatego, że tak duże jest tarcie pomiędzy tą nakrętką a podkładką, że ciągnęło również całą płytę i całą tulejkę. I ją delikatnie po prostu powolutku obracało. No i się minęliśmy z tym otworkiem o te 3-4 mm tak naprawdę, żeby był idealnie na środku. Rozwiercimy i zrobimy, żeby było dobrze. Ja już tutaj sobie rozwierciłem ten otworek. Dogwintowałem nawet i tulejkę. Mam gwintownik. Ale generalnie to te otworki i tak trzeba powiększyć, bo jak widzicie tutaj, jak nie powiększycie tego otworku, no to niestety ta kalemitka nie chce się do końca wkręcić i się zapiera o tą tulejkę. Więc trzeba troszkę powiększyć te otworki. Jak macie gwintownik, no to przegwintować te tulejki, to od razu kawałek gwintu zawsze lepiej będzie utrzymać. Kalemitki mamy gwinty już ponaprawiane. Teraz bierzemy rozwiertak, ustawiamy mniej więcej na średnicę 40 do zwrotnicy. Rozwiercamy, wpasowujemy. Ja już mam wszystkie elementy przygotowane. Wałek cały nasmarowany, więc zakładamy pierścień z uszczelnieniem. Tutaj jest podtoczenie, więc tym podtoczeniem zakładamy do dołu. Łożysko, musimy pamiętać, że one ma dwie różne średnice bieżni. I tą mniejszą średnicą również musimy założyć do dołu. Wtedy tutaj mamy taki luzik, ale to się zapiera nam o zwrotnicę i wtedy ma miejsce do pracy. Wszystko wkładamy w zwrotnicę, wkładamy klin, wąs i mamy zrobione. Ja już mam zwrotnice złożone. Wszystko tutaj sobie chodzi. Z lekkim oporem, ale chodzi. Z jednej i z drugiej strony. Także już możemy zająć się wałkiem głównym. To już jest prosta operacja. Jak widzicie, sobie oś całą przednią przygotowałem sobie w ten sposób, żeby leżało wszystko do góry nogami. Wtedy po prostu będzie łatwiej włożyć. Ale przed założeniem trzeba wymierzyć, ile trzeba tych podkładek regulacyjnych, które tutaj wchodzą z jednej i z drugiej strony. U mnie akurat wchodzą po dwie. Wołeczek oczywiście przesmarować, tak samo tam te panewki w środku i możemy składać. Tak wygląda rozłożona piasta na części. Mamy czopik, uszczelnienie, które wchodzi tutaj na ten wałek. Później wchodzi łożysko, piasta, górne łożysko, podkładka, nakrętka, zawleczka zabezpieczająca i oczywiście dekielek. Ale zanim to wszystko złożymy, to musimy wszystko porządnie nasmarować. A jak już założymy piastę z łożyskiem w ten sposób, oczywiście uszczelnienie pod spód, to trzeba zapchać dokładnie tamtą całą przestrzeń smarem, żeby miało to, że tak powiem, mały zapasik. Jak widzicie, ja mam swoją piastę już złożoną. Nie ma żadnego luzu. Wszystko jest w porządku. Nie zakładamy jej jak na razie na cały przodek, na zwrotnicę, ze względu na to, że na dwie dolne śruby jest mocowany przedni błotnik. Tym sposobem zakończyliśmy regenerację okrągłej osi przedniej w Ursusie C330. Jak widzieliście, nie jest to wcale nic skomplikowanego. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.